Cześć, siemano. Ostatni odcinek o topowym EQ dla Druida bardzo wam się podobał i prosiliście, żebym nagrał coś podobnego dla MS-a, w związku z czym, jak wiecie, staram się spełniać wasze prośby na tyle, ile mogę, więc dzisiaj sobie porozmawiamy na temat EQ dla MS-a, topowego oczywiście w 2023 roku. Pamiętajcie, że teraz od czasu do czasu losujemy sobie wśród komentarzy pod filmami Tibia Coiny, także jeśli chcecie wziąć udział w losowaniu, no to zostawcie komentarz, napiszcie co wam się podobało, co wam się nie podobało. Najlepiej dodajcie jeszcze wasz nick z gry, żebym te coiny, jeśli wygracie, od razu mógł wam wysłać. No i pamiętajcie, że jest to, filmy z losowaniami są wybierane wyrywkowo, natomiast jeśli film przekroczy 100 łapek w górę, no to wtedy sobie coiny tak czy siak rozlosujemy. A teraz jedziemy sobie z tematem. Także zaczynajmy. Oczywiście tak jak dla Druida zaczynamy tutaj od pełni. Oczywiście do 200 levela, w zasadzie 200 plus, no to gramy, tam chyba 250 jest Lion Wand, który uważam będzie najbardziej, to jest odpowiednik Cobra Roda, więc będzie fajną opcją, będzie bardzo wygodnie wam się z nim grało. Natomiast zaczynamy oczywiście, póki nie mamy na niego levela, no to standardowo Spike Sword, Crimson Sword oraz Magic Sword. Dlaczego? No powód ten sam co u Druida, czyli możemy w niego, we wszystkie te swordy możemy włożyć sobie trzeci poziom imbu na kryta czy na manę, co jest na magu tak naprawdę najważniejsze. Oprócz tego możemy sobie zrobić taniego tiera i czuć się lepiej, że mamy stierowaną broń. Także 3 swordy do tego, kiedy dobijemy level na Wanda. No pierwszy Wand, którego jest sens używać, to jest Wand of Destruction. Potem mamy oczywiście Cobra Wanda, no natomiast ja nie jestem jego zwolennikiem. To jest tak samo jak Lion Rod, czyli fajna broń do wbijania bestiarki, bo macie tego kryta darmowego, natomiast ten kryt jest słabszy niż w Imbuingu, no ale za darmo to wiadomo, nawet ocet słodki, więc fajna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o takie granie, no to ja bym był tutaj zwolennikiem Lion Wanda ze względu na tego Life Leecha, który na pewno wam ułatwi granie. Natomiast później no to już lecicie levelami. Falcon Wand oczywiście podbije wam jeszcze, dostaniecie dodatkowy Magic Level. No i na 400 levelu oczywiście dostajecie Soul Taintera. I w przeciwieństwie do Hexera, no to Soul Tainter jest spoko, bo daje ten bonus do kryta, oczywiście daje odporność na śmierć dodatkową, no ale to jest gdzieś tam dodatkowa gratyfikacja, natomiast najważniejsze to daje nam 5 Magic Leveli, no i bonus do obrażeń krytycznych i to jest tak naprawdę największy tutaj plus, to jest największa różnica między Soul Tainterem a Soul Hexerem, że Hexer tego nie ma, natomiast Tainter ma te dodatkowe 10% do obrażeń krytycznych, no i to bardzo zmienia postać rzeczy w związku z tym, jeśli przyrównamy sobie go do Sanguina, ponieważ między Soul Tainterem a Sanguinem ta przepaść nie jest już tak duża, no bo Soul Tainter zwiększa nam obrażenia krytyczne o 10%, natomiast Sanguin o 12%, więc ta różnica nie jest już taka duża. Oczywiście Sanguin wzmacnia nam jeszcze Energy Wave'a i wzmacnia nam Mass Flama, więc daje on nam dodatkowe bonusy. Owszem, Sanguin jest lepszą różdżką, nie zrozumcie mnie źle. Sanguin jest lepszą różdżką od Soul Taintera, jest sporo lepszą, no natomiast przeskok między Tainterem a Sanguinem nie będzie aż tak odczuwalny jak między Hexerem a Sanguinem, no bo tam w Hexerze nie ma tego kryta dodatkowego i to jest dość bolesne, także tutaj ten przeskok nie będzie aż tak duży, aż tak odczuwalny, zwłaszcza jeśli macie na przykład Taintera z tierem trzecim powiedzmy, no to wydaje mi się jakieś tryhardowanie, żeby się przerzucić na Sanguina, nie ma takiego jakiegoś dużego sensu, dużego ciśnienia. Owszem, sprzedając Taintera z trzecim tierem, prawdopodobnie w podobnej cenie lub za parę groszy więcej kupicie tego Sanguina, jak najbardziej, no, natomiast tiera już nie będziecie, drugie tyle trzeba dołożyć do tiera, tak? Myślę, że to jest w miarę oczywiste, no natomiast też nie musicie się spieszyć. Natomiast jeśli nie planujecie tierować,
no to szczerze, czy warto dopłacać jakieś 500 kk do Taintera, żeby mieć tego Sanguina, to już musicie sobie odpowiedzieć sami. Jeśli was stać, oczywiście, jak najbardziej można, natomiast no to jest dodatkowe 500 kk, które można lepiej wykorzystać, no bo Taintera kupicie pewnie za jakieś 120, a Sanguina pewnie z 500, 600, 700 kk w zależności od serwera, więc no przebitka jest spora. I wiadomo, jeśli trochę te itemy potaniają i jak najbardziej warto, no bo jednak ten boost kilkuprocentowy na UEK-u przede wszystkim przy grze solo już będzie odczuwalny prawdopodobnie dość mocno. Idąc dalej, jeśli chodzi o zbrojki, no to tutaj się wiele nie zmienia w porównaniu z Druidem. Mamy Elven Maila, mamy 2 Elven Armory, 2 topowe, 2 bisowe armory dla maga. Taka mamy Tibię. No natomiast u MS-a różnica jest taka, że ten Dwarven Armor nie jest już tak bardzo tutaj OP, ponieważ macie Soul Mantla. Soul Mantle też daje nam odporność do obrażeń fizycznych i też ma 2 sloty na imbu, więc tak naprawdę i do tego jeszcze 4 Magic Levele, więc będzie lepszy od Dwarven Armora. No natomiast to jest ta sama sytuacja co z Wandami, czyli po prostu Dwarven Armor kosztuje pewnie jakieś 3 kk, a Soul Mantle pewnie jest 40. No nadal nie jest, a może więcej, w sumie nie wiem ile teraz Soul Mantle kosztuje, bo powiedzmy, że maksymalnie 50 kk. Więc ta różnica w cenie tu nie jest aż tak gigantyczna, no natomiast jeśli macie mniejszy level, no to też ciężko i nie macie przede wszystkim 400, żeby założyć Soul Mantla, no to Dwarven Armor będzie w pytę. Dalej idąc sobie do legów, no to tutaj tak samo jak u Druida kwestia tego, jakie odporności potrzebujecie. Tak naprawdę na legach ta różnica nie jest duża, w zasadzie większość legów poza oczywiście soulowymi ma 2 magic levele, no soulfule są wyjątkiem, mają jeden magic level, więc to jest taki troszeczkę minus, dlatego wiadomo, od energii gnomy, od Holy Soulfule, od ognia Downfire Pantalons. Ból jest taki, że MS nie kojarzy, żeby miał jakiekolwiek legi od lodu. No natomiast macie Icy Culottes, które dają odporność od lodu, więc Glacier i nic więcej, więc Glacier Kilt za 10k będzie równie dobry. No niestety. No i oczywiście Soul Shanksy dają wam odporność od śmierci. No fajnie, na bossach na pewno się przyda. Na expach niekoniecznie. Więc prawdopodobnie jeszcze z jeden update będziecie musieli poczekać na jakieś spodnie od fizyka prawdopodobnie. Myślę, że następne jakie MS dostanie. No i wtedy prawdopodobnie to właśnie te od fizyka będą tak naprawdę bisowymi legami dla MS-a. Jeśli chodzi o spellbooki, no to sytuacja jest podobna, no wiele tutaj nie wykombinujemy. Oczywiście w zależności od tego, jakiej odporności potrzebujecie, takiego spellbooka będziecie używać. Moim faworytem tutaj nadal będzie Lion Spellbook ze względu na to, że daje dużo odporności od fizyka i jeśli potrzebujecie jakiegoś żywiołu, to oprócz lodu każdy w niego włożycie. Natomiast jeśli potrzebujecie lodu, no to tutaj będzie spoko Shoulderblade. Oczywiście najlepszą opcją będzie Arcanomancer Folio, czyli ta gnompromowy spellbooczek, bo daje po prostu najwięcej fizyka. Oprócz tego, jak dobrze pamiętam, to daje aż sobie sprawdzę, bo nie jestem pewny. Sorry. Nie daje odporności? Na ogień. No, sorka, trochę się tutaj zamotałem, bo coś mi nie pasowało, no jednak faktycznie daje nam odporność na ogień, więc wszystko poza ogniem możecie w nią włożyć, macie dużo fizyka, więc do tego Magic Levele, więc będzie najlepsza, no natomiast też będzie najdroższa, bo pewnie z 60 kk trzeba za nią minimum wyskoczyć, no natomiast Lion Spellbook czy Shoulder Plate bardzo dobrze ją tutaj zastąpi.
Oczywiście, jeśli potrzebujecie, zawsze macie jeszcze Spirit Guide'a, no natomiast on nie ma fizyka. No i jeśli potrzebujecie, zawsze też fajną opcją jest Master Umbral, no natomiast Umbralki to ja zazwyczaj używam na bossach, bo macie wszystkie żywioły, wkładacie śmierć i jeszcze macie do tego śmierć, więc jest takie najszersze spektrum wam daje. Jeszcze jest Eldritch Folio, no natomiast uważam, że jest bez sensu, bo daje odporność od ziemi, więc w porównaniu z Shoulder Plate'em macie tylko jeden Magic Level więcej, więc bez sensu totalnie jest w niego inwestować i wydawać pieniądze. Dla mnie useless spellbook. Jeśli miałbym go używać, to raczej bym tutaj zostało przy Shoulder Plate, no bo jego przewaga Shoulder Plate jest taka, że dostajecie jeszcze do tego fizyka, no macie Magic Level mniej, no ale jeden Magic Level świata nie zbawi. Jeśli chodzi o budki, no tu jest ta sama historia, co przy Druidzie różnica jest taka, że makeshifty są od ognia, a od lodu są sanguiny. Wiadomo, sanguiny będą najlepsze, ze względu na dodatkowe atrybuty plus odporność od fizyka. Tutaj nie ma co za bardzo się nad tym rozkminiać i dyskutować. No natomiast i tak będą też bardzo drogie, no myślę, że z 300 kk trzeba by za nie na dzień dzisiejszy wyskoczyć. Jak stanieją, no to oczywiście spoko. Natomiast nadal jest to samo, że wybieracie to, jaką odporność potrzebujecie, czyli energia na Nightmary, Dreamwalkersy na ziemię, sanguiny na lód, jeśli macie je, i makeshifty na ogień. I to jest tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko, jeśli chodzi o EQ. Przelecieliśmy sobie na szybciutko cały ekwipunek. No jeśli na koniec miałbym wam tak samo, jak to robiliśmy sobie dla a jeszcze zapomniałem, jeszcze są Alchemist Bootsy, bardzo uniwersalne z odpornością na fizyka, też fajna opcja, myślę, że warto jako takie dość uniwersalne się w nie zaopatrzyć. No natomiast, tak jak mówię, w zależności od tego, jakiej odporności potrzebujecie, takich będziecie butów używać, więc przejdźmy sobie do podsumowania, tak jak mówiłem, tak jak ja dla Druida, takie bis EQ na każdego slota, co bym wybrał, gdyby pieniądze nie grały roli. No to tak jak jeśli chodzi o armor, nic się nie zmienia. Elven, jeśli potrzebujecie więcej niż jednej dodatkowej odporności. Soul Mantle, jeśli wystarczy wam jedna odporność plus hapek. Ewentualnie w Soul Mantle zawsze można dwie odporności wrzucić, aczkolwiek mówię, zawsze tego life leecha fajnie mieć. Jeśli chodzi o legi, no to nie ma tutaj faworyta. Wiadomo, Soul Shanksy ze względu na Magic Level, ale i tak będziecie wybierać to w zależności od tego, jaką odporność będziecie potrzebować, więc też wydaje nie ma sensu się za bardzo rozwodzić. Zresztą legi dla MS-a są wszystkie tanie, więc bez znaczenia. Jeśli chodzi o spellbooka, no to Arcanomancer oczywiście, no dla mnie jest faworytem ze względu na to, że po prostu ma najwięcej odporności fizycznych, ma najwięcej magic leveli, no i każdy imbu włożycie, natomiast jest najdroższy. Jeśli chodzi o budki, no to oczywiście sanguiny, jak zwał, tak zwał, są po prostu najlepsze. No i jeśli chodzi o wandy, no to Soul Tainter, Sanguine oczywiście jest najlepszy, ale Soul Tainter też jest ok, też będzie w porządku, więc tutaj nie ma, ja bym się nie spieszył jakoś bardzo z upgrade'em. Jeśli oczywiście na spokojnie możecie sobie zbierać hajsik na upgrade na tego Sanguina, natomiast Tainter też jest mega spoko. Właśnie mnie tak olśniło, że chyba zapomniałem o hełmach, no natomiast tu w hełmach też nie ma oczywiście jakiejś rewolucji, no bo Gnom od energii, Circlet od ognia, od ziemi jest Eldritch, no natomiast dochodzi jeszcze Arcanomancer Regalia, czyli bisowy od lodu. Oczywiście Regalia jest najlepsza, bo daje najwięcej magic levela i to jest taki Arboreal Toma zamiennik. No natomiast oczywiście jeśli wchodzi w grę tierowane, no to tier 3 Gnome będzie najlepszą opcją ze względu na to, że tanio w miarę i możecie zrobić tego trzeciego tiera
bo Gnom jest z trzeciej, tak jakby z trzeciej kategorii przedmiotów, no więc tierowanie wychodzi dużo taniej niż w czwartej kategorii, gdzie jest Arcanomancer i się po prostu nie opłaca, już lepiej w różdżkę wrzucić tego tiera niż w hełm. Także na dzisiaj to tak naprawdę wszystko. Mam nadzieję, że omówiłem to w miarę jasno. Wiadomo, czasami się troszeczkę gdzieś tam mogłem zamotać. Wiecie, no ja gram Druidem na co dzień, MS-a tak kojarzę, tylko bardziej mniej więcej. Coś tam pykałem swego czasu MS-em, natomiast ekwipunek też na bieżąco gdzieś tam czasami wypadnie z głowy, bo musiałem sobie, nie ukrywam, musiałem się przygotować wcześniej, jakie tam dokładnie są itemy, no bo tego na co dzień nie używam, więc też nie pamiętam przede wszystkim nazw czy tam żywiołów. Oczywiście zostawcie łapy w górę pod tym filmem, jeśli się podobał. Dajcie znać, czy chcecie podobny dla Knighta lub Paladyna oczywiście, bo da się załatwić. No i oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, żeby ewentualnie brać udział w losowaniu Tibia Coinów z komentarzy. Oczywiście zostaw łapy, pamiętajcie, bo jak będzie 100, to na pewno będzie losowanie, jeśli nie będzie 100, no to być może będzie losowanie, wtedy to już wyrywkowo będę brał sobie filmy. No i trzymajcie się, powodzenia i do usłyszenia.